Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Analogowa. Dzisiaj film będę nagrywał razem z moim partnerem, współpracownikiem Jula. Jula, pokaż się bardziej do kamery. Pokaż się bardziej do kamery, tak? Jula na co dzień mieszka na lodówce w kuchni, ale dzisiaj postanowiła przyjść, ponieważ się strasznie zaczęła nudzić, pomóc mi nagrać film. A film ma być o mało znanej lustrzance firmy Kowa. Kowa E. W Stanach sprzedawana pod nazwą Kowa Flex E. Aparat z 1960 roku, 61, różnie o tym mówią. Znaczy, sama firma Kowa jest jest bardzo starą firmą. Powstała w roku 1894 jako hurtownia materiałów bawełnianych. Niedługo później rozpoczęli produkcję własnych materiałów bawełnianych, specjalizując się przede wszystkim w bawełnie, w materiałach do produkcji krawatów. Przynajmniej takie jest informacje na ich oficjalnej stronie, ponieważ firma Kowa działa do dzisiaj, cały czas produkując różne rzeczy. Natomiast wtedy rozpoczęła produkcję materiałów bawełnianych, a po wojnie w 1945 roku postanowiła zdywersyfikować swoją produkcję, rozszerzając ją o produkcję szkła optycznego. Produkowała wtedy szkła do okularów i do lornetek teatralnych. W 1954 roku, później rozpoczęła produkcję obiektywów filmowych. W 1954 roku podpisała umowę z 20th Century Fox na produkcję anamorficznych obiektywów kinowych. W 50 żeby przypomniał sobie kiedy rozpoczęła produkcję pierwszego aparatu? W 59 rozpoczęła produkcję pierwszego aparatu fotograficznego, w 54. Pierwszej lustrzanki dwuobiektywowej, którą, zapomniałem, która się nazywała Calioflex. Nie miałem przyjemności robić nim zdjęć, natomiast w roku 1960 wypuściła lustrzankę jednoobiektywową, którą nazwała wtedy Kowa Flex. Ona była sprzedawana bardzo krótko, ponieważ bardzo szybko wprowadziła do niej pomiar światła i powstał w ten sposób Kowa E, czyli światłomierz selenowy w lustrzance co charakteryzuje ten aparat? Jest niewymienny obiektyw, stały obiektyw, migawka centralna, tu mamy ustawienia czasu i przysłony. To jest co byśmy jeszcze nie powiedzieli? Z technicznych rzeczy, to może od razu. Migawka centralna z czasami od 1 sekundy do 1/500 części sekundy, jak to wiadomo, migawka centralna, czyli czas synchronizacji z lampą błyskową na wszystkich czasach. Niewymienny obiektyw od 2 do 16 przysłony, ogniskowa 50 mm i tak był produkowany przez dłuższy czas. Później zmienili to na obiektyw ogniskową o przysłonie 1.8. Samopowrotne lustro, o czym warto wspomnieć, ponieważ w latach 60., na początku lat 60. to była nowość. Do tego przyzwoita matówka, nie to, że jakaś rewelacyjna, to nie jest Olympus, ale przyzwoita matówka, bardzo dobra, z klinami. To, co ja lubię, bo kliny umożliwiają szybkie ustawienie ostrości, ale jest jeszcze jedna ciekawostka w tym aparacie. Wewnątrz mamy pomiar światła. Pomiar światła jest co prawda z zewnątrz, natomiast wskaźnik, informacja o ustawionej ekspozycji jest w środku i za pomocą czasu i przysłony, który przekręcamy, to ja spotkałem się z tym, że to jest niewygodne sterowanie. Nie przesadzajmy, jest to sterowanie takie jak w Olympusie. Jeśli chodzi o przysłony, wygodnie, o czasy, trochę ten pierścień mógłby mieć jakieś ladełko, moim zdaniem, do wysunięcia. Natomiast to jest tak zrobione, że ustawiam czas i do niego dobieram przysłonę, patrząc na światłomierz wewnętrzny, do tego kliny, przyzwoita matówka. Aparatem robi się bardzo dobrze zdjęcia. Jego największą wadą było to, że to jest światłomierz selenowy. W związku z tym w roku 1964 wprowadzili wersję SE, gdzie zamiast światłomierza selenowego wprowadzili światłomierz CDS. Doszło wtedy zasilanie bateryjne, natomiast poza tym aparat został taki sam, tylko tyle, że miał już nowocześniejszy
jaśniejszy światłomierz, czyli nie selenowy, tylko elektryczny. W 60, ale cały czas pozostał mu niewymienny obiektyw. W 1965 roku wprowadzili wersję SER, gdzie zdecydowali się na to, że obiektyw będzie wymienny. Obiektywy, jakie były, to było od 35 do 200 mm dostępne, ale no niestety z mocowaniem COVA R, czyli ich mocowaniem i nie pasujące do niczego innego. A bo jeszcze nie powiedziałem, że migawka centralna, tak, i tu jest tak, że jeśli go otworzę, to jest ten system jak w iluś tam aparatach, który był prosty i tani i wielu awaryjny, natomiast no ja nie wiem. Chodź bardzo ładnie. Ja używałem takiego aparatu gdzieś w latach 90. jakąś kowę z niewymienionym obiektywem, ale czy to była kowa E, czy to była kowa SE, nie pamiętam w tej chwili jak to wyglądało. Mi się bardziej kojarzy, że nie miałem takiego światłomierza, tylko miałem światłomierz inaczej wyglądający, więc pewnie miałem kowę SE. Chyba że miałem jeszcze późniejszą kowę, bo w 1967 roku powstała kowa SET, gdzie światłomierz już nie był na zewnątrz, tylko był wewnętrzny. Ja chyba miałem właśnie SET, czyli tak samo z powrotem zresztą niewymienny obiektyw, ale światłomierz wewnętrzny. Co musiało skutkować, że rok później, w 1968 roku wprowadzili kowę SETR, czyli ze światłomierzem, z pomiarem światła przez obiektyw i z innymi obiektywami tego samego systemu co poprzednio, czyli systemu COVA R. I to był praktycznie w 1968 roku ostatni model z tej serii. Potem wypuścili jeszcze jedną lustrzankę. W 1972 roku lustrzankę, która się zresztą troszeczkę inaczej nazywa, też to była kowa, ale była UW190. Lustrzanka, która jest rzadko spotykana, też nie miałem przyjemności nią robić zdjęć. Może. Miała tak samo niewymienny obiektyw, natomiast obiektyw niewymienny o ogniskowej 19 mm. Dlatego miała opis UW, czyli szerokokątny aparat. Niewymienny obiektyw 19 mm, śmiałe zagranie, no bo większość robiła te aparaty jednak w granicach 35-50, 19 ciekawie może brzmieć. To nie znaczy, że Kowa zaprzestała wtedy całkowicie produkcji aparatów, bo produkowała jeszcze aparaty średnioformatowe, cenione aparaty średnioformatowe. Wcześniej przed lustrzankami produkowała jeszcze wizje, dalmierze, także tam było jeszcze trochę różnych innych aparatów, natomiast dzisiaj chciałem omówić kowę E, czyli lustrzankę firmy Kowa. Aparat, którym moje wrażenia są przynajmniej dla mnie ważne, plus odczucia, jak się nim robi zdjęcia. Robi się nim zdjęcia bardzo wygodnie. Jeśli wezmę go do ręki i zacznę fotografować, ja nie odczuwam, żeby to był jakiś przestarzały aparat, jakiś inny. Dzięki temu, że jest wygodny w obsłudze, ma dobrą matówkę, kliny, samopowrotne lustro, obsługuje się go jak nowoczesną, dobrą lustrzankę. Jego wadą jest to, że, moim zdaniem błędem, że oni nie zastosowali gwintu M42 do niego, że zostali z tą migawką centralną do końca, nie zmodyfikowali go na migawkę klasyczną, taką jak wtedy robili płócienną czy metalową, czyli szczelinową, i to zamknęło jakby ich możliwości rozwoju firmy, tego aparatu, ponieważ ja sam patrząc po sobie, ja takim aparatem robiłem gdzieś w latach 90. i sprzedałem, i mimo tego, że fotografowało mi się nim dobrze, z Zenitem to jest naprawdę całkiem inna klasa aparatu. Sprzedałem go dlatego, że on miał niewymienny obiektyw, a nawet gdyby miał wymienny obiektyw systemu COVA R, to też bym go sprzedał, bo gwint M42 w latach 60., a w państwach postrosyjskich w latach jeszcze 90. był najpopularniejszy i wielu fotografów, zbierając swój system fotograficzny, decydowało się bardziej na aparaty z gwintem M42, bo wiadomo było wtedy, że jak mam, nie wiem, taki obiektyw, to nawet jak zmienię korpus na inny,
znajdę, zarobię, kupię sobie lepszy, nowocześniejszy aparat, to i tak obiektywy moje będą cały czas działające i będą użytkowe. W związku z tym ja osobiście sam sprzedałem tą taką Kowę, którą miałem kiedyś w latach 90. z tego powodu, że gdyby to był M42, to bym go nie sprzedał. I moim zdaniem największą wadą tej serii, tych aparatów Kowa, wszystkich po kolei, było to, że niestety nie przeszli na gwint M42, bo to zamknęło im rozwój. Natomiast sam aparat jest bardzo sympatyczny i wygodny. Natomiast co do zdjęć. Ten obiektyw jest średnim obiektywem. Nie ma się co łudzić, że on jest jakiś zabójczo ostry. Nie jest ostry. To jest w przyzwoitych warunkach, robi przyzwoite zdjęcia. Jeśli spojrzymy na jego rozmycia, są to ładne rozmycia. Na obiektyw 2.0, jak się go weźmie na minimalna wynosi u niego 0,7 metra mniej więcej, bo to jest... Gdzie ty masz tutaj wskaźnik? No tak, 0,7 metra, czyli wolałbym mieć mniej. Zresztą to widać po tym zdjęciu, które zrobiłem na minimalnej odległości, że rozmycia są fajne, zdjęcie jest miękkie, bo chciałem użyć jak najmniejszej przysłony i bodajże 2,8 tu jest użyte, bo światło mi nie pozwoliło, 1/500 jednak czas 1/500 na minimalny czas to jednak... W niektórych sytuacjach jest dobrze światło jest za mało przy jasnym obiektywie. Natomiast to nie jest aparat wyczynowy, artystyczny, reporterski. To jest aparat dla normalnego, zwykłego użytkownika, który chciał mieć dobry sprzęt. To jest dobry sprzęt. Tym się naprawdę dobrze fotografuje w przyzwoitej cenie, godząc się na pewne niedogodności typu w tym wypadku niewymienny czy wymienny obiektyw systemu Kowa R, których, tak mówiłem, od 35 do 200, ale w tej chwili milimetrów, ale to w tej chwili one są bardzo rzadko spotykane, więc prawdopodobnie sprzedaż ich nie była zbyt duża, tych obiektywów. Najpopularniejszą zresztą sprzedaży jest chyba ta Kowa E. Jest jej najwięcej możliwość kupienia ich i co zaskakujące jest, w dużym stopniu one są sprawne. Moim zdaniem to był dobry mechanizm, dobre wykonanie tego aparatu, co się właśnie przekłada na to, że dzisiaj ten aparat jest cały czas dobry. Także jeśli trafi Ci się jakaś Kowa, to jest to solidny, porządny sprzęt, ciekawy, bardzo ciekawy, z ciekawą historią, którym warto porobić zdjęcie, ale jak miałbym wybierać z półki aparat, którym bym chciał, dzisiaj chciałbym sobie coś porobić, to Kowa jest takim aparatem, który porobiłbym nim zdjęcia, dlatego że to jest Kowa i mam do niej sentyment. Nie dlatego, że oczekuję od niego jakiejś bardzo dobrej jakości optycznej, czy jakichś dobrych zdjęć. Nie. Oczekuję od nich średnich, przyzwoitych zdjęć, które mi ona zapewni i które zrobię tym aparatem. Natomiast sama historia firmy Kowa nie zakończyła się w momencie, kiedy ona przestała produkować lustrzanki. Firma Kowa działa do dziś, stąd pierwsze informacje pochodziły właśnie z ich strony, z ich oficjalnej strony historii firmy Kowa Optical. Produkuje sprzęt, dzisiaj produkuje, bo ona miała już taką historię, kiedy produkowała obiektywy zmiennoogniskowe. W latach 80. miała 80% rynku obiektywów zmiennoogniskowych w kamerach filmowych, tych amatorskich, produkowanych w Japonii w momencie, kiedy podpisała umowę z Sony. W związku z tym, jeśli masz kamerę Sony z lat 80., to masz duże prawdopodobieństwo, że tam jest obiektyw produkowany przez firmę Kowa, ale jeśli masz obiektyw produkowany, obiektyw systemu Micro 4/3 opisany nie wiadomo przez kogo, znaczy opisany przez jakąś firmę, to też mogło być wyprodukowane przez Kowę, ponieważ Kowa wyprodukowała dużo na zamówienie obiektywów Micro 4/3, a dzisiaj kupując jakiś obiektyw jakiejś firmy, bardzo możliwe, że tam znajdują się soczewki produkowane cały czas przez Kowę, ponieważ ona się wyspecjalizowała w produkcji soczewek o niskim załamaniu światła, także te specjalistyczne soczewki
tylko nie pamiętam, ED, EV, czy jak one się tam nazywają, EF, które są wkładane tam w jakimś obiektywie, jest pokazane, że taka jest jedna, dwie, może być właśnie produkowaną przez firmę, ta soczewka przez firmę Kowa, ponieważ ona cały czas takie soczewki robi, więc firma Kowa może być obecna w Twoim sprzęcie fotograficznym, o czym my nie wiemy, ponieważ nie wiemy, od kogo ten producent obiektywu kupił tą konkretną soczewkę wyprodukowaną i jest duża szansa, że kupił ją od firmy Kowa. Natomiast Ty możesz kupić sobie taki bardzo ładny aparat, solidny, porządny i porobić nim zdjęcia. Ja pokażę zdjęcia za chwileczkę zrobione dokładnie tym moim egzemplarzem, które są, tak jak powiedziałem, średnie. Natomiast przyjemność fotografowania z niego jest wysoka. Także zachęcam Cię do robienia zdjęć różnymi aparatami, zwłaszcza dla robienia zdjęć dla przyjemności. Tak, tym aparatem. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.